Dzień dobry widzowie, witam na Q&A, obiecywanym Q&A na 8000 subów. Jesteśmy w tym sklepie, w którym można na hasło Ride With Me dostać kawę. Znaczy można było dostać, teraz to nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne. Przyniosłem mu dzisiaj słoik kawy, także jak się ta kawa skończy, to już nie ma. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie, tylko musicie czasami mieć świadomość, że nie zawsze jestem w stanie z wami pogadać chociaż dwa zdania, bo no, zimą ruch jest dużo większy. A też nie zawsze ja jestem w sklepie. To nie jest tak, że ja tutaj siedzę całe dnie i noce i nie wychodzę z tego sklepu, także nie zawsze jestem. A nawet jak jestem, to też nie zawsze mam czas. No ale kto pracuje w handlu, to wie, że są dni, że można sobie... ekspresu udostępnić ludziom, żeby sobie No, sami robili? był taki pomysł, żeby go wystawić na zewnątrz, ale Tam na zewnątrz? Byś miał klientów, myślę. myślę, że byłoby ciężko. Nawet bez hasła Ride With Me by przychodzili. Także oczywiście zapraszam was serdecznie, można wpadać, odwiedzać, ale trzeba mieć też zrozumiałość, że to nie jest siedziba, biuro Ride With Me, tylko siedziba nasza, w której sobie czasami coś nagramy. Twoja siedziba. Moja siedziba. Sklepu Sport Rebel. Jak widzicie, tutaj asortyment trochę inny niż rowerowy. Co ty tu sprzedajesz? Niektórzy myślą, że to są rękawice bokserskie, a to są hokejowe rękawice akurat, Tak, to za także nami. łyżwy. Generalnie sprzęt do hokeja, ale to nie ma być żadna reklama tego sklepu, także tylko mówimy, że taki dziwny wystrój, że nie ma... Mówiłeś, że zapłacisz. Pozwolę ci wziąć jedną... co możesz tu coś wziąć? Dla ciebie nic nie ma. Sznurówkę możesz sobie wziąć. Okej. Ja bym powiedział, że kawę zrobisz, Maćkowi. O, widzisz? no okej. Ja dla chłopaków na przykład dzisiaj mam takie torebki. Zobaczcie. Lubię, gdy wyprawa składa się głównie z przerw. Kto kojarzy? I to jest takie nasze Już było motto, w mam filmie. wrażenie. Tak, i takie fajne torby. Może kiedyś będę je sprzedawał? Nie wiem. Kupilibyście coś takiego? Ja za darmo uważam, że to jest dobra Za cena. darmo to uczciwa, nie? Także jak ktoś wpadnie w ciągu 10 minut, to dostanie torbę. Bo jedna mi zostaje, nie? Także... Może Reksy przyjedzie. No właśnie, jeszcze czekamy na Pawła. Paweł, no zapomniał. No niestety, słuchajcie, zapomniał. Mówi, że ma 1000 rzeczy, a to była 1001, więc nie była aż tak ważna. Także umawialiśmy się tydzień temu. Ale jak go skreśliliśmy z grupy, to powiedział, że już jedzie, a że ma tam z pół godzinki, no to po prostu wpadnie później. Zaraz będzie. I jeszcze będzie kolega Piotrek, którego niektórzy może kojarzą, a którzy go nie kojarzą. Piotrek jest twórcą aplikacji Ride With Me. On to zaprogramował, zrobił, wyprodukował, także jak coś nie działa, to do Piotrka. To raz, a dwa, może być też tak, że nie dojedzie, bo jak on odbiera telefon po 3 dniach dopiero, Nie no to... mówił, że będzie po 20, także wpadnie. Tylko Piotrek nie ma rower, ale nie był z nami nigdzie, chyba nigdy. Ale z rodziną parę razy gdzieś pojechał, tak sobie. Także... Nie no, z nami nie był nigdy. Ja nie powiem, nawet za dzieciaka za bardzo nie Nie, jeździł no z nami. był. Na BMX jeszcze. Nie, miał taki rower Bianchi. A on nie miał też tego twojego Zielony. autora, takiego jak ty? Nie, to nie ta osoba. To nie to. Ale tam jeszcze był taki jeden, co miał. No dobrze. Ja dalej mam autora. Także... Dobre. Ostatnio sobie używane oglądałem, może kupię drugiego. No, pewnie. Czy dostanę na testy? 6. rower, no. Już 3. piłkę sobie najmniej najlepiej. A może przejdźmy do tych pytań powoli, bo tych pytań troszeczkę spłynęło. Chcemy na nie odpowiedzieć, ale to też będzie taka odpowiedź w formie konwersacji troszeczkę. Słuchajcie, bo te 8000 to nie jest kij dmuchał tak naprawdę, jeżeli mówimy o małych kanałach YouTube'owych. Już jest wielki kanał. My nie jesteśmy... Nie, Oferty reklamowe spływają, wszystko. Jesteśmy nadal kanałem bardzo małym, ale rozwijającym się, Po mam moich wrażenie. ostatnich akcjach reklamowych parę osób odsubskrybowało. Nie wiem, kto subskrybował. No pewnie teraz tego nie ogląda, także... No, trudno. albo ogląda bez subskrypcji. Słuchajcie, no to zawsze jest tak, że ktoś, że tak powiem, będzie unsubował, a ktoś będzie subował. Jak sobie zrobiłem Ale polski nie wyraz martwcie się, subowania. nie będziemy nośnikiem reklamowym. Tak. Także to tak miało być delikatnie. Troszkę na zimę, troszkę jakiś rowerek. do Ale był na to przetrwania, pomysł, coś bo w innego. ogóle był pomysł z tym, żeby zrobić materiał zimowy i właśnie taki rower treningowy. Jak najbardziej się to wpisała, że się udało zrobić to na współpracę, to tylko się cieszyć. Słuchajcie, za darmo to uczciwa cena. Przepraszam, to nie za darmo. No. Troszkę pracy w to poszło. Nie wiem, czy widzieliście rolkę na Instagramie. To jest dopiero profesjonalnie. Podobno 4 koła kosztowała. Nie wiem. Ty I płaciłeś? to w euro. Fakturę dostałeś? Tam jakiegoś VAT-u tam nie było, to ja nie biorę takich Nie faktur bierzesz bez faktur VAT-u. bez VAT-u? Demokratycznie wybraliśmy metodę, że jedziemy pytania pokoju z listy i Do kogo mówisz? do... Tam są widzowie, zobacz. Tam są widzowie też? Tak. W ogóle my tu mamy tyle kamer, że Nie wiadomo, gdzie patrzeć. Wojtas porobił zdjęcia z backstage'u, to jak zobaczycie na ile tu my kamer i mikrofonów jesteśmy, to na bank coś nie zadziała. Na bank te kamery przestaną nagrywać albo coś. Dobra, Ważne, żeby ten mikrofon tutaj nie wpadł ci do tego kubka z wodą. to jest ważne. Ostatecznie zawsze Co tu można masz? zgrać z A on- monitoringu twojego sklepu. O, jeszcze możemy z monitoringu zgrać.
są kamery? No, prosto. Panie Darku? Dobra. Ogólnie słuchajcie, pytań jest dużo. Nie liczyłem ile, ale pogrupowałem je, bo dużo pytań się zazębia. Tak można powiedzieć, zazębia. Czyli parę osób pyta o podobne rzeczy, to przeczytamy Należą do wszystkie wspólnego pytania. zbioru. Tak, także przeczytamy wszystkie pytania, a później postaramy się odpowiedzieć tak, żeby niczego nie pominąć. Także może zaczniemy od osoby, która komentuje najwięcej i to jest Artur z Wrocławia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. I Artur pyta, jakiej muzyki lubicie słuchać, gatunek wykonawca i pozdrawiam ekipę Ride With Me. No i proszę bardzo. Zaczyna Wojtas. To generalnie ja słucham muzyki, jaką mi moja żona podsunie. Ale tak to ostatnio to byłem na koncercie Komy. Z tego co Takiego pamiętam. rocka bardziej. Restart. Ale tak mówię, to głównie to, co żona słucha różnego rodzaju, ale ostatnio głównie Polska. Czy możesz powiedzieć, że żona słucha, a ty słuchasz żony? No, tak można powiedzieć, że to, co żona włączy, to ja słucham, podłączam się i mi się też podoba. Ja jestem koneserem muzyki, słucham wszystkiego i nie mam żadnego zdania. Co więcej, ja nawet nie wiem, na przykład znam treść jakiegoś utworu, ale nie mam zielonego pojęcia, kto to śpiewa, jaki jest tytuł, a zawsze jak ktoś chce się dowiedzieć, jakiej muzyki słucham, jaką lubię, to musi zapytać się Maćka, bo to on wie, co ja lubię. Ja ci puszczę, jestem twoim DJ-em. Maciek jest moim DJ-em, co więcej, on nawet wie, jak te utwory się nazywają i kto jest autorem się mówi, czy wykonawcą, jak się mówi? Zależy, no czasem wykonawca, Piosenkarzem? czasem autor, kto tam No śpiewa. więc ja znam może 10 tytułów i wykonawców, żeby to zgrać, jeszcze wiedzieć, jaka to jest treść, więc, ale generalnie słucham to, co akurat leci. Gdzie? Ale, no jest tam. A czemu na przykład tu radio nie gra? No bo nie byśmy płacisz musieli za za X, X-owi? byśmy musieli za X zapłacić, a my tutaj nie płacimy za X-ów. A jakbyś ze Spotify'a puszczał, to też musisz za Tak, X-owi no bo to płacić? chodzi o to, że ta muzyka puszczana jest w celach dla zarobkowych dla ciebie, czyli podnosi twój tam coś tam. A jakbyś napisał, że ona jest tylko dla sprzedawców? Tylko dla sprzedawców. No są takie lokale, że tylko dla sprzedawców, żeby zakazują słuchać muzyki klientom. No ale to oczywiście to już jest tak śmiechem, żartem, więc tutaj no, Spotify'a w sensie, no muzyczka sobie nie leci. No więc jakiej ja muzyki, Maćku, słucham? Dobrej. Dobre. Dobre, nie no, polski rock. Katuję was na wyjazdach. Ja czasem, jak widzicie na naszych filmikach, jest taki głośniczek przyczepiony. No i ten głośniczek zwykle nie gra, ale czasem jak już morale spada, to chłopakom puszczam jakiś fajny beat i wtedy rzeczywiście się trochę lepiej kręci. A czego ja słucham? No wszystkiego. Słuchajcie, to jest taki przekrój przez całe moje życie od lat 90., w których królował jakiś tam Eurodance, później polski rock, później jakieś cięższe brzmienia. Także ewolucja przez całe moje życie była dosyć duża. No a obecnie to można powiedzieć, że tak raczej się skupiam właśnie na brzmieniach rockowych, aczkolwiek też lubię taki happy hardcore, na przykład Scooter, to jest mój ulubiony wykonawca tego typu muzyki. A też lubię posłuchać sobie niemieckich DJ-ów, na przykład Paul Kalkbrenner. To sobie słucham, jak się muszę skupić w pracy, to sobie zapodaję na słuchaweczkach. Także no jest taki dosyć duży przekrój. Aczkolwiek to tak podobnie jak Wojtas powiedział, też właśnie Koma. W tym roku byłem sobie na Jarocinie na festiwalu, gdzie też spotkałem widza. Jeśli ogląda, to pozdrawiam. Także raczej jednak ten rock, metal to w tym momencie takie są gatunki, które preferuję. A Paweł co słucha? RMF FM. Paweł to słucha chyba Bożenki tylko. Dobra. Nie wiemy, może mu powtórzymy tam parę pytań, jak przyjdzie. Nie będziemy mu powtarzać. Nie będziemy powtarzać. Nie, już mógł być. No dobra, to co? Lecimy dalej, nie? Słuchajcie, to teraz mam takie pytanie od Stevus. Od Stevus. 1696. To myślicie, że rok urodzenia? Możliw. Jestem ciekaw. 670. Jestem ciekaw, jak radzicie sobie z zimą, z utrzymaniem jako takiej formy? Czy macie jakieś inne sporty typowo w zimowym anturażu? Na przykład narty biegowe albo indoor, czyli siłownia. To może Wojtas. Może Wojtas pierwszy znowu. Wojtas wiem, że siłownia. Ja to ogólnie siłownia, ogólnie lubię ruch, można tak powiedzieć. Niekoniecznie mi siłownia potrzebna do tego, żeby trening zrobić, wystarczy duży pokój, bo to też wystarczy na zrobienie jakiegoś tam treningu nóg, góry ciała, brzucha, pleców.
Lubię każdą formę ruchu ostatnio i bardzo idę w mobilizację, rozciąganie i ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, czyli jak to się nazywa? Kalinistyka? Ale siłownia jak najbardziej od lat 90. po teraz cały czas lubię. A ty nie trenowałeś podnosić kiedyś się. podnoszenia ciężarów? Nie, podnoszenia ciężarów nigdy nie trenowałem, Kto to bardziej... Rex. Paweł, No, Reksu trenował. Gdzie on jest? Na Stoczniowcu, tak? Na Stoczniowcu trenował, klub Atleta w Gdańsku, na Przymorzu. Fajna siłownia, swoją drogą. Też tam trenowałem, tylko że bardziej szedłem w stronę kulturystyki niż podnoszenia ciężarów. A teraz jak tam z tą kulturystyką? A teraz nie patrzę na to za bardzo jak na kulturystykę, bardziej patrzę na to, żeby podćwiczyć po prostu całe ciało, rozciąganie, ogólne ćwiczenia rozwojowe. No i staram się to robić w miarę regularnie, nawet 20 minut mi wystarczy, żeby się poruszać. Rozi to pewnie hokej. Ja ostatnio Zaskocz. nic nie robię, ale jeżeli chodzi o sporty zimowe, no to na pewno wjeżdża hokej, wjeżdżają łyżwy. W zasadzie bardziej hokej, łyżwy coraz mniej, bo nie lubię chodzić na ślizgawki. Z tego prostego powodu, że nie lubię jeździć w kółko i nie lubię wykonywać poleceń, że ktoś mi każe jechać w lewo, jechać w prawo, na jakiś gwizdek. Więc jeżeli już to wolę pójść na trening hokeja. Na tym treningu to jestem na bramce, przeważnie. A w tym roku, w tym sezonie to jest jakiś dramat, bo mam problemy z plecami, więc generalnie nie robię nic albo prawie nic. Byłem kilka razy na treningu i kilka razy na meczach, więc się opierniczam, jeżeli chodzi o sport. No. A co przyniesie nowy dzień, to zobaczymy. Kiedyś sobie obiecywałem, bo jako, że mam problem z kręgosłupem, sobie obiecywałem, że będę robił codziennie 15 minut ćwiczeń takich na kręgosłup i oczywiście robiłem tylko jak mi bolało. Jak przestało boleć, to już przestałem robić. A co tu jeszcze było? Narty nie jeździłem nigdy. Narty biegowe nigdy nie byłem. Nie, no ogólnie chodzi o sporty zimowe. W zimowym anturażu. Nie, no to ja to spacery jeszcze tam zimową porą, ale tak to ten hokej. I na to, no jak jest się w pracy dość długo, no to no nie ma tej doby aż tak długiej, żeby można było nie wiadomo co robić. No wejście na taki trening hokeja, to tak naprawdę jest prawie 3 godziny. Dojechać, zrobić ten trening, wrócić, a mecz to nawet i dłużej, więc no nie ma aż tyle czasu. Ja ze sportów zimowych to tylko rower. Także. A teraz rower stacjonarny, tak? Czy tam indoor cycling to się nazywa teraz, tak mądrze? Tak każą mówić, że to jest indoor cycling. Ale outdoor cycling też zdecydowanie, tylko że to taki bardziej, wiecie, dziadkowy, nie? Czyli na trekkingu, w trekkingach i w ciepłych spodniach. Także żadnych wyczynów. No i też łyżwy czasem. Tu u kolegi kupiłem łyżwy parę lat temu, byłem parę razy na ślizgawkach, ale patrząc na częstotliwość, to tak mi wychodzi, że 2 razy w roku jestem na ślizgawce. Do emerytury wystarczy te łyżwy. Tak, na pewno. Jak je naostrzyłem 3 lata temu, to jeszcze są ostre. Także, nie no, z dzieciakami kiedyś więcej chodziłem, ale ogólnie teraz muszę ponarzekać, bo strasznie drogie są te ślizgawki. Chyba 25 zł teraz kosztuje balon. No drogo. Tanie to już było. No. Tanie to Więc już jak było. idziesz 4-osobową rodziną, to 100. A jeszcze naostrzyć łyżwy? No to u Ciebie zaostrzę, chyba naostrzysz mi, nie? Ale ja mam najdroższe ostrzenie. Myślałem, że powie, padnij naostrze Ci. Co by zrobić za tą dobrą cenę? Mam Ja teraz nową ostrzałkę, mam to ci naostrzę na tej nowej ostrzałce. Ola i Daniel Lowerowi, którzy są teraz w podróży po Europie, zadają pytanie, co gdyby nie rower? Zapewne część łyżwy, a co z resztą ekipy? Pozdrowienia i życzymy kolejnych 8000. Potem Jerzy K. pyta, no to jakie sporty preferujecie oprócz jazdy na rowerze? Pozdrawiam, Jurek Jorgos. I jeszcze użytkownik Dzidoku Orlik pyta, czy oprócz jeżdżenia rowerem uprawiacie jakiś inny sport zimą, gdy na rower pogoda nie zachęca? No czyli to tak bardziej teraz o tych letnich sportach. W ogólnych sportach. No tak, co gdyby nie rower? Co To gdyby może nie ty, Fido, rower? pierwszy. No właśnie. Kiedyś sobie grałem w siatkówkę, ja w ogóle jak jeszcze byłem w szkole średniej, to w sumie siatkówkę. W podstawówce trochę sobie w kosza grałem, ale tam za wysoki nie jestem, także raczej słabo nie szło. Jeździłem sobie na deskorolce, jeździłem na rolkach. Na supie też sobie pływam teraz co jakiś czas. Właściwie teraz tylko rower, także jeżeli teraz nie rower, to nie wiem, to chyba bym grał na komputerze może. Także to taki e-sport bym poszedł. Coś jeszcze, może wiecie co, jako sport to może taki trekking, chodzenie po górach czy coś takiego,
no to na pewno by mi pasowało. U mnie z kolei to rower się pojawił przypadkiem, bo ja na rowerze to jeździłem bardzo mało kiedyś i bardziej jeździłem na rolkach. Więcej jeździłem na rolkach, nawet już za dorosłego życia to więcej jeździłem na rolkach. Ja rower tak na poważnie to kupiłem w 2007-2008 roku, coś takiego. A tak to wcześniej miałem jakieś tam ruiny albo nie miałem w ogóle roweru. Takiego fulla miałeś fajnego. No przez chwilę tak, no to był tam właśnie 2007 rok jakoś. A co to był Bo za potem, full? nie no, ja miałem fulla, jak mi ukradli tego specjaliza. To wtedy kupiłem fulla, takiego pierwszego. znajomego. Tego białego. Tego białego to później, tego białego mam Ty cały czas. jeszcze innego miałeś? Tak, taką ruinę w ogóle miałem wcześniejszą tego fulla, ale na tej ruinie zrobiłem pierwsze 100 km. Także to też tam o czymś świadczy, a to był tam rok 2009-2010 jakoś tak. No, później kupiłem tego białego fulla, a potem, nie wiem, w 2020 czy 2021 tego gravela i już na tym gravelu jeżdżę, ale chodzi o to, że ja w rower poszedłem tylko dlatego, żeby z chłopakami coś wspólnie robić, bo na rolkach chłopaki mało jeździli, bardziej miałem takie wyprawy rolkowe, gdzieś jakieś dłuższe dystanse Byliśmy rolkowe. kiedyś z tobą na rolkach w nocy z Wojtasem. No tak, raz, żeście się wybrali, ale to było raz jedyny. Ale ja na przykład robiłem takie trasy z Twarzewo-Krokowa na rolkach czy Maratony coś. robiłeś, Maratony gdzieś na tych rolkach robiłem, ale oczywiście w tempie rekreacyjnym. Nie ścigałem się nigdy nie miałem tych Co się lajkrów stało z założonych. night skatingiem właśnie, który No to jest organizowałeś? problem w mieście niestety, że organizacja takiego eventu w mieście Gdańsku jest już trudna do zrobienia. Trochę tłumaczą się tym, że po zabójstwie prezydenta Adamowicza taki duży problem spłynął na Zarząd Dróg i Zieleni, gdzie powiedzieli, że to było źle zorganizowane i tak dalej. Teraz nawet takie takie proste imprezy jak night skating, gdzie zamyka się ulicę na chwilę, no to w urzędzie chcą, żeby zamknąć całe miasto na przykład na 3 godziny, no gdzie ja już tego nie zrobię, no nie opłotkuję głównych skrzyżowań na 3 godziny, no bo przecież by wszyscy... Aha, musiałbyś zapewnić Tak, barierki i tak zamknięte dalej. barierki, ochronę. Na przykład gdzieś jedziemy przy oporze bałtyckiej, jesteśmy przez 5 minut i ruch dalej jest spuszczony, to musiałbym to zamknąć na przykład na 3 godziny. Nie? Także ten rower u mnie jest czymś dodatkowym i ja w zasadzie, żeby jeździć na rowerze, to rezygnuję z innych aktywności, czyli na przykład z rolek bardzo dużo rezygnuję, ale wbrew pozorom też z hokeja na rolkach, z jakichś wycieczek pieszych, które też robiłem często, wyjazdów na przykład pociągami, dużo jeździłem pociągami z chłopakami, kolegami, nie wami, ale innymi i w zasadzie to ja ten rower robię kosztem innych aktywności. Jeśli chodzi o sport, to w całym moim życiu był obecny sport, praktycznie przez całe życie. Zaczynając od podstawówki, przez szkołę średnią, wiadomo, podstawówka, piłka nożna, to co wszyscy chłopacy, potem koszykówka, siatkówka na plaży z chłopakami, szkoła średnia to początek przygody z siłownią i tak naprawdę siłownia jest do dnia dzisiejszego cały czas obecna. No i troszeczkę przygoda tam z epizody ze sportami walki i tak naprawdę gdyby nie rower, to sądzę, że to by była siłownia. Możliwe, że biegać lubię. Koszykówkę lubię, siatkówkę lubię. Niestety koszykówka i siatkówka kończy się tym, że jak ostatnio grałem przez godzinę, to mnie miesiąc czasu, bo kolana bolały. Więc sądzę, że gdyby nie rower, to by było więcej siłowni i może jeszcze jakieś sporty walki. Dotarł Paweł, no fajnie. Akurat mówiliśmy, Rex, o tym, co byś za sporty uprawiał, gdyby nie było roweru. Może pytanie, co robię oprócz roweru? No było pytanie wcześniejsze i możesz to uzupełnić. Tak. To przede wszystkim siatkówka. Siatkówka to moja pasja. No a z racji wieku to też muszę jogę uprawiać. Ty czekaj, ale my jesteśmy w tym samym wieku. Ale Paweł, tobie powiem, że yoga to się sprawdza. Ja na przykład codziennie rano, jak wstanę, to tak z 10 minut poświęcam na rozciąganie. To fajnie. I w tym wieku, uwierzcie mi, że to już jest wymóg. Mus, żeby się dobrze czuć w ciągu dnia. Ja właśnie jestem zbyt dużym leniem, żeby tak się rozciągać. Ja tylko się rozciągam, jak mnie bolą. Jak przestają mnie boleć, to kończę i potem znowu mnie bolą. Jak przestajesz rozciągać się, to zwykle jest wtedy, kiedy przestaje boleć, nie? Więc to... No ale jak boli cały czas, to wiesz, że masz przynajmniej się rozciągać regularnie.
Kolejne pytanie, dawaj. Rek. Jeszcze tutaj może Paweł pominął, czy jakieś sporty zimowe, bo ty uprawiasz zimowe, nie? Ty jeździsz na nartach. Tak, tak. Zdarza się, że wyjeżdżam razem z rodziną na narty. Mamy taką ulubioną miejscówkę Tylicz. Tylicz? Tylicz. Co polecam, ponieważ ten stok, który tam jest bardzo wszechstronny dla dzieci zarówno, jak i dla średnio zaawansowanych. Może to nie są Alpy, ale myślę, że jest fajna miejscówka do zjazdów. Chyba ze 6 tras ma jeden stok. A jaki to kraj? Polska. Polska, Tylicz, Koło Krynicy Zdrój to jest. Czeskie... Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest Krynica Zdrój. na Krynicy Zdrój. A, to jest wodę stamtąd pije. Tak. Jeszcze cudowną wodę z Dokładnie, Lichenia. nie? Poza tym jakby w okolicy też jest kilka fajnych stoków, uważam, więc dla każdego coś miłego. Tak, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o sporty, które tak w miarę regularnie staram się uprawiać. No i oczywiście na rolkach jeżdżę. Właśnie, a kiedy byłeś ostatni raz na rolkach? O, to jest trudniejsze pytanie. Bo my kiedyś byliśmy razem, wszyscy razem chyba Tak. i byliśmy gdzieś, nie? Tak. Na tych rolkach. Na pewno, znaczy to ja wtedy z wami nie byłem, ale byliśmy W nocy kiedyś jechaliśmy? wokół stadionu jeździliśmy kiedyś. A, to może. Paweł, nie bój się. Rozum mu to nie robi, jak mu powiesz, że jeździłeś ostatni raz na rolkach 5 lat temu. Ja myślę, że po prostu kupiłem takie rolki, które się zatarły. Ale to kupiliśmy w Decathlonie, nie? Tak, oczywiście. Co? To z 2000 roku? Tak. A to teraz mam dwa pytania, które tutaj należą do jednej grupy. Tomasz Hoelm, to też jeden z naszych najwierniejszych widzów, ponad 100 pytań, ponad 100 komentarzy na kanale. Która z waszych dotychczasowych czerwcowych eskapad uważacie za najfajniejszą i dlaczego? I jeszcze Paweł Estonia, również mnóstwo pytań, również mnóstwo komentarzy na kanale. Siemandero, mam pytanie, którą z dotychczasowych wycieczek uznacie za najfajniejszą i dlaczego akurat R10? Czyli sugeruje nam odpowiedź? Pozdro, liczę na odpowiedź i pozdrowienia na Q&A. Pozdro. No dobra, pozdro. To czyli dla Tomasza i dla Pawła. Która najfajniejsza? Paweł niech powie. Paweł, niech Paweł, zacznie. która najfajniejsza? Czekaj, muszę wybrać. Czekaj, która to będzie? Czyżby Rugia? Tak, ale lokalnie bardzo lubię Mierzeję Wiślaną. To jest moja chyba ulubiona i okolice Sfornych Gaci. Spoko. Tak. Kaszubska marszuta. Marszruta, tak. No myślę, że to są takie najfajniejsze tutaj Dobra, okolice. to chłopaki dla was to jest, chodzi o czerwcowe, nie? Paweł był na jednej, więc będzie mógł nie ma wybrać w wyboru. przyszłym roku. No. Rugia. Dla mnie najlepsza, a wydaje mi się, że Green Velo od Białegostoku na południe. Do Podkarpackiego, gdzie my tam skończyliśmy. Ja nie pamiętam w jakiej miejscowości. No, w Przemyślu prawie to było, jak się nazywa ta miejscowość? Zjechaliśmy wcześniej. Radymno. Radymno, o właśnie, w Radymnie skończyliśmy i tam mi się chyba najbardziej podobała tamta i trasa i w ogóle cała podróż mi się tam podobała. Ja właśnie cały czas myślę, bo tutaj najgorsze jest to, że było napisane dotychczasowych eskapad. No ja, tak, dotychczasowy. No właśnie, Gdzie byliśmy? a to jest najgorsze, że takie jest napisane, bo ja cały czas mam nadzieję, że najlepsza dopiero jest przed nami. No to jeszcze pytania będą. Ale dotychczasowe, no to ja myślałem o tym chwilę i no uznałbym to R10, ale to dlatego, że R10, bo to była moja pierwsza taka długa wyprawa i wszystko tam było dla mnie nowe, wszystkiego się uczyłem, pokonywałem za każdym razem jakieś swoje bariery, więc to było na pewno fajne. Najfajniejsze. No, wybierając jedną, no to wybrałbym to R10, dlatego że to była pierwsza pionierska, nieznana. Nie znałem siebie, nie znałem was. Część osób znamy już. Wszystko nowe to było, jeżeli chodzi o taką wyprawę. No mało kto z nas jechał na wyprawę powyżej jednego dnia, więc to było takie no coś, co na pewno wspominał będę do końca moich dni. Ale każda była super. No. Jak mam wybrać jedną, to R10 wybieram. Dla mnie najfajniejsza. Od Ranysa na pewno fajna pod tym względem, że po prostu się tam zchillowałem. To był taki relaks. Nic nie musiałem tam robić. Po prostu tylko... Nie, bo było cały czas z górki, z wiatrem, także było fajnie. Trasa była tyle fajna, że myśmy tam chyba codziennie setkę robili, nie?
Znaczy była fajna, bo ja się strasznie zrelaksowałem. Ona widokowo była nudna, bo tam się nic nie działo. Tam po prostu był codziennie prawie ten sam widok. Tak, ale też ludzi nie było w ogóle praktycznie. Nie było ludzi, był chill i bardzo dobre drogi. Nie było morów. To co mi się nie podobało na tych naszych szlakach, to to, że tam co chwilę jakieś słabe nawierzchnie były. No tak, a na Odrzynysie to był cały czas asfalt. Tak, jednak chyba jestem wygodny. Także ja bym Czyli mamy Greenville w dół, mamy R10, mamy Rugię i mamy Odrynysę, czyli tylko i wyłącznie zabrakło Greenville w górę. No co chyba nikomu się tam jakoś dobrze nie kojarzy. Kolejna grupa pytań i ponownie Tomasz Hoelm pyta. Nasz najwierniej komentujący widz. Najaktywniejszy widz. Tradycyjnie. Dostał odznakę już? Tak, złoty medal z kartofla. Tradycyjnie, czy macie już jakiś pomysł na czerwiec przyszłego roku? I jeszcze jest kilka pytań w podobnym tonie, także przeczytam je wszystkie. Olo 1899, to rok urodzenia będzie? Na bank. Jakie plany wyprawowe na 2.26? Kierunek miejsca czy czas, kiedy planujecie jazdę? Pozdro. Marcin Duczymiński. Witam panowie. Moje pytanie, jakie macie w głowach plany podróżnicze, rowerowe na następny rok? Pozdrawiam. Marcin. Sławomir Żulik. Tutaj z Facebooka pytanie. Jakie plany na następny sezon urlopowo-rowerowy czy wzdłuż południowej granicy? Tomasz Gąsiorowski. Pozdrawiam. Nie ukrywam, najbardziej interesują mnie wasze plany rowerowe na 2.26 i wasz coroczny tydzień na kołach. Czy jakieś pomysły już są? I jeszcze Hebel Mikołaj, jakie plany rowerowe na przyszły rok? Czyli dużo pytań było o plany. No to jest... My planujemy sobie termin i to tak pewnie za chwilę trzeba będzie ten termin wymyślać. Na początku roku przeważnie go planujemy, żeby nam pasował. A później wymyślamy, gdzie pojedziemy. W tym roku bardzo późno ostatecznie zdecydowaliśmy, bo chyba ten miesiąc, jak te bilety trzeba było kupować, to podjęliśmy decyzję, a też przyjęliśmy, że nawet jak kupimy bilety, a coś zmienimy, no to nie pojedziemy na tą Rugię. Więc pomysłów jest kilka. Dość mocno na czoło, mam wrażenie, przebija się Alpa Adria. Jakby to tam zorganizować, jest parę pomysłów, więc możliwe, że ta Alpa Adria, no cały czas nam chodzi po głowie, nie ukrywamy, ten odcinek na południu Polski. Jest w planach cały czas szlak Orlich Gniazd, no jeszcze kilka tras, ale tak naprawdę w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć na 100% do czego się przygotowujemy i gdzie chcemy jechać. My chcemy, najważniejsze to złapać wspólny termin, taki około tygodnia i gdzieś pojechać razem. Po prostu. Nie miejsce, a ludzie. To jest ważniejsze. Nawet nie wiemy, czy chcemy jechać pod namioty, czy chcemy jechać w lokale. Jeszcze nic nie wiem. To są detale, dokładnie. Plany mamy. No to Alpe Adria bym chyba obstawił, nie? Jeżeli miałbym Jak on dzisiaj... potrenuje, to polskie góry, a jak nie, to pojedziemy Alpe Adria, bo W dół. tam jest w dół. Nie, bo w Alpach są niższe góry. To... Dobra, słuchaj, jak jakąś współpracę ogarnę, żeby ci dali elektryka, to pojedziemy w góry. O, widzisz? O. Jest pomysł. Także czekam na kolejne współprace. Ale musi być karbonowy gravel elektryczny. Tak, karbonowy. W sumie mógłby się nadać, bo jak się połamie, to możemy nim później ognisko rozpalić. Gdzie jak ten. Dobra, Będzie lekki, żeby go do bagażnika wrzucić. no jak się połamie. Dobra, słuchajcie, Robert R. Mam pytanie, to dobrze. Czy planujecie zrobić najpiękniejsze 2 szlaki w Europie? Via Claudia Augusta i Alpe Adria? No i czy Rosji da radę? Ja tej pierwszej trasy w ogóle nie wiem, to jest ta Klaudia. Ty pewnie wiesz też. No jest Klaudia Klaudia i Augusta. Augusta, to są pewnie 2 trasy. Jedna jest w lewo, druga jest w prawo. Musisz... Słuchajcie, takie wiecie, fajne szlaki. Ty nie mam A internetu. to nie wpisałeś? A to trzeba coś wpisać? No, MacGyver. Dobra. Jakie jest hasło Wi-Fi tutaj? Hokej, raz, dwa, trzy, cztery. Ty, ci hejterzy byliby z ciebie dumni. A to jest do Wi-Fi hasło. Co sobie możesz tu zobaczyć? Słuchajcie, jak będziecie u niego w sklepie, to już możecie używać. Chyba, że mi się pomyliło. O, i widzisz? Jest. No ja obejrzałem filmik, co mi wysłałeś o Alpa Adria. I Przekonało cię super, nie? Super. Dobra, to ja już czytam. Klaudia Augusta. Starożytna rzymska droga, która jest obecnie popularnym transalpejskim szlakiem rowerowym. Czyli kociołby, tak? Szlak biegnie przez Niemcy, Austrię i Włochy.
Jest podzielona na 2 warianty. Po dotarciu do Trydentu jeden prowadzi przez Weronę do Ostigli. A to my tam już byliśmy w okolicy Wenecji, to już bez przesady. Ile można tych Włoch jeździć? Aha, no to nie, no to dobra, to Alpa Adria. Może nie wszyscy byli w okolicy Wenecji. Ja ostatnio jechałem na tym, na Swiftie. Też liczy. Także to się A liczy. ja przez Google Maps. Ej, No. a w ogóle musicie zapytać tego Sweetsa, A bo... czy Rozi da radę? No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że też mam trenażer. Masz? No, Jaki? taki magnetyczny na rower zakładany. Dostałeś? Odpaliłem go, no. Znaczy muszę tylko W ramach rolki. współpracy? Muszę koledze rolki Rolkę tylko nagrać? zrobić. Rolkę mu Ty nagrać. musiałeś rolkę nagrać, a ja muszę rolki zrobić. Także mam, nawet go złożyłem w sobotę i działa A nawet to jest fajnie. taki rolkowy, czy jaki? No, rolkowy, Czy magnetyczny. Taki na koło się zakłada? No, znaczy wyjmujesz sztywną oś i wkładasz tamtą oś i działa. To jak Rozi ma ten trenażer, Fido ma też taki fajny trenażer, to Zawody może, zrobimy. to może Rozi spróbuje przejechać te Alpa Adria i trenażerze. w zimę i już będzie wiedział, czy tą trasę pokona w sezonie letnim. Czy masz tą trasę wygraną w aplikacji? wiem. Nie wiesz, nie sprawdzałeś. Nie wiem, bo tam jest dużo aplikacji, wiesz? Ja dopiero jedną aplikację sprawdziłem. Razem z tym rowerem dostałem tam ileś tych demo programów do przetestowania, także dopiero testuję jeden. Nie mam czasu. No jasne. No, niestety to wymaga wykręcenia trochę kilometrów. No. Nasza koleżanka ze Świnoujścia, Ola. Gravelowa Ola, tak? Ola Gravelowa. Pozdrawiamy. Czy mieliście moment, w którym ktoś z Was zrobił coś tak wyjątkowego na trasie, że zapamiętacie to na zawsze? Jeśli tak, co to było? Oczywiście pytanie do każdego z Was. No to z Rugi to pamiętam, jak spadłeś z roweru, jak się zaplątałeś o pedały. To myślę, tak, Ale co Ty zrobiłeś wyjątkowego w trasie? Ale nie, no też o innych może być. albo, Bo ja na przykład o Tobie mógłbym powiedzieć, że coś wyjątkowego, że raz jak jechałeś, to nie padało. no to tak, albo takie właśnie te sceny z Rugi, w którym podjeżdżałem pod górkę bardzo zdyszani i tacy Niemcy nas gonią i mówią sztela! Mieli karabiny, mieli? Na elektrykach, nie? Taki 70 plus Niemcy, także... Ja to miałem bardzo dużo takich momentów, bo ja jestem tutaj panem destrukcji na tych trasach. Zaczęło się na R10, jak na przykład kawę trzeba było robić i pierwsze co to mi spadło, czajnik. Butla, czajnik, Butla, wszystko. czajnik, wszystko Bo, spadło. ale przecież sam to skomentowałeś, że Wojtas umie robić tylko zniszczenie. że leżymy na plaży. O, tu mamy całą końcówkę tego, co Wojtas potrafi zrobić. Zniszczenie i jeszcze raz zniszczenie. No, potem na Green Velo, jak jechałem na swoim gravelu pierwszy raz, to nie wiem ile razy kapcia złapałem. Grindelu, Tak, na tym Green Velo, bo miałem opony takie trochę słabe. Ale jeszcze wyrżnąłeś się kiedyś na wycieczce we dwójkę jechaliście. No i tak, A co sam parę zapamiętasz na razy. zawsze, jakbyś miał jedną rzecz wskazać? No zawsze, jedną rzecz. No i pamiętam ten moment na Green Velo, jak Roziemu naściemnialiśmy, że mi tarcza hamulcowa się cała pogięła. Rozi oczywiście w to uwierzył, bo znam je. No i się minęliśmy, bo wóz strażacki nam zasłonił wiatę i pojechaliśmy dalej, a potem Rozi musiał do nas dojeżdżać. I to są takie momenty, które mi tak najbardziej jakoś utkwiły w głowie. No to ja. Ja właśnie też między innymi ten motyw z kapciem Wojtasa na Greenvelo, co później zadzwonili, że jeszcze Wojtas pogiął tarczę i tak dalej. Dobrze Cię wkręciliśmy, nie? Wkręcili mnie dobrze, ale ja w to uwierzyłem, żeby było śmiesznie. Ja nawet szukałem możliwości wyprostowania lekko tej tarczy, bo mówię jak... A ty włączyłeś w ogóle? Wybuchnie. Poczekaj, co tam jest? Powering Off? Nie, Przegrzała się. no nie, to tylko trzeba to To jest włączyć. właśnie GoPro, nie? Nie, trzeba go włączyć po prostu. Już kamery padają, także... Słuchajcie, GoPro, nie? Nie kupujcie GoPro, że to jest szajs. To się przegrzało stojąc. Ale przegrzało, bo media mode jakiegoś miało założonego i ładowany I jeszcze. on nawet w 4K nie nagrywał, tylko 2.7K i to się Ale po prostu takie przegrzało. emocje tutaj po prostu. No, dobrze, że Dobra. jeszcze DJI chodzi. Weź ją, wyrzuć za drzwi. Dobra. No dobra, wracając do tego, co mi utkwiło w pamięci, czy utkwiło w pamięci, to właśnie myślę, że najbardziej się tak wkurzyłem i byłem trochę bezradny. Myślałem, że jestem bezradny właśnie na tą ściemę chłopaków, że Wojtas pogiął tą tarczę hamulcową.
I żeby było śmiesznie, to jeszcze w miejscu, gdzie się mieliśmy spotkać, na morze, oni go przegapili, ja już tam siedziałem pół godziny z rozłożoną kawą i tak dalej. Oni pojechali dalej, ja potem musiałem ich gonić pod taką wielką górę jeszcze, nie? Więc to było takie Było dla przed mnie... Krasnym Stawem, ja to zapamiętałem, bo ty później nam fajne lody kupiłeś. Tak, tak mogło być. Natomiast to było coś, co pewnie zapamiętam na pewno. A takich sytuacji to wiele jest, że tak powiem, jednorazowych, takich, które wpadają i jak jej się przypomina, to dopiero są jakieś ciekawe, ale tak to ta jedna. Bo tu pytanie jest od Oli. A co mógłbyś powiedzieć, co Ola zapamięta do końca życia z wycieczki z nami? Myślę, że zmieniliśmy jej perspektywę widzenia pewnych rzeczy. No na pewno, bo Ola chciała nas zabrać do pająka i tam się z nami rozstać, a potem się okazało, że ten pająk był mrówką. Musimy cię poprawić, Rex dobrze zauważył, że to jest mrówka, a nie pająk. Naprawdę? No, tak Nie znam się. patrząc po tych szczypcach z przodu i czułkach. Sorry. Tylko Paweł się zorientował, że to mrówka. I no co prawda Ola mówi cały czas, że to zmieniło jej światopogląd, że to cały czas był Dlatego pająk. w takie jej pytanie mniemaniu. zadała, bo też to myślę, że myśli cały czas o tej mrówce. Ale w razie czego to spokojnie możemy go przemalować na pająka. Kiedyś coś wyjątkowego, co takiego naprawdę zapamiętam forever, to jak zjeżdżaliśmy pętlą Reja z Dawidem i taka sarna nam wyskoczyła, a wtedy mieliśmy na budziku dużo. Nie wiem ile, ale byłem skupiony i ta sarna dosłownie wyskoczyła moment przed nami. Sobie będę to pamiętał, bo jakby nic mnie to nie nauczyło, bo ja dalej jeżdżę szybko. Także jakby nie wyciągnąłem żadnych wniosków z tego. Chciałem powiedzieć, że ta sarna chyba nadal tam biega, bo Tak, to ostatnio co byłem na Reja kilka razy, to za każdym razem sarny mi wyskakiwały. A ile sarny żyją? Bo myślę, że to mogła nie być ta, bo to było dawno. Ostatnie razy, co byłem na Reja, to za każdym razem sarna przebiegała mi drogę. Ta Jedna sama lub dwie. sarna? Nie wiem, może ta sama. A białe myszki też Jak miała na imię? Jessica? Sarnica. Jessica przez G. To teraz pytania są takie, gdzie się poznaliście? Pyta Małgorzata 667. Jeszcze Martyna pyta, jak długo się znacie, gdzie się poznaliście? I Konrad Chłopicki też się pyta, skąd wy się w ogóle znacie? Z przedszkola, ze szkoły? Mieszkaliście na jednej dzielni? Czy jak tam inaczej? No. Moja żona by odpowiedziała, że znamy się z Czarnobyla. Takiego małego. Mały Czarnobyl. To jest poddzielnica dzielnicy Przymorze Wielkie. Dobra, to ja Osiedle. Słuchajcie, ja to może w skrócie opowiem, a potem najwyżej każdy opowie, bo jak każdy z nas będzie opowiadał swoją historię, jak się poznaliśmy, to my do rana nie wyjdziemy, a prąd jest drogi, pamiętajcie, nie? My się poznaliśmy tak naprawdę za gówniarza, czyli jak mieliśmy 7-8 lat, to się nasi rodzice sprowadzili do jednego bloku na Przymorzu. To był taki międzyzakładowy blok, spółdzielnia międzyzakładowa, więc nasi rodzice się nawet często nie znali wcześniej, bo byli z różnych zakładów. No i jako, że jesteśmy w podobnym wieku, no to poszliśmy razem do szkoły. I też kiedyś były takie czasy, wyobraźcie sobie, że się na podwórkach ganiało za piłką albo robiło się inne głupie rzeczy. W noże grałeś. Grało się w noża, rzucało się paletami na magazynach, także było przeróżne były akcje na podwórku, ale na podwórko się wychodziło, bo w latach 90., a my się spotkaliśmy w roku 89 tak naprawdę, to na początku lat 90. nie było internetu, więc nie dało się tylko siedzieć w domach, więc musieliśmy z tych domów wychodzić i tak się nasze przyjaźnie zawiązywały. A później z każdym rokiem coraz starsi byliśmy. Gdzieś nasze drogi poszły po liceach, po studiach, ale cały czas się trzymaliśmy razem, bo cały czas mieszkaliśmy w jednym bloku. I jako się zżyliśmy, w międzyczasie zrobiliśmy wspólną sieć internetową, więc jeszcze się zżyliśmy poza boiskiem. O tej sieci to może powiedzieć ci Rex więcej, bo to on był takim mózgiem, to za chwilę powie, a później jak się porozchodziliśmy po naszych nowych rodzinach, no to nadal zostały te więzi i już tego chyba się nie zmieni. No, jakby ten przymorski blok jest cały czas tym punktem centralnym, ale no stąd się wzięło, nas było więcej no, tych kumpli, ale to nie wszyscy się utrzymali do końca. Ale no my jesteśmy, ten trzon 5-osobowy trwa i gdzieś nasze żony się do tego wplotły i no i tak się trzymamy. O internetach. No, słuchajcie, no, to były lata 2000, gdzie słyszeliśmy, że jest coś takiego jak internet, że są portale internetowe. Jak pożyczyłem od Roziego modem,
pożyczyłem na jeden wieczór 556 kilobitów na sekundę. 3 godziny ładowała mi się strona wp.pl, po czym rachunek przyszedł do rodziców na ileś tam złotych. Oczywiście nie byli z tego szczęśliwi, ale ja byłem szczęśliwy, bo miałem załadowany pierwszy portal internetowy. No i tak mi się to spodobało, że zaczęliśmy tam wspólnie z innymi jeszcze kolegami. Tutaj też pozdrawiam. Myślę o to, co moglibyśmy zrobić, żeby mieć ten internet w tych latach 2000. Może to był 99 rok. No i tutaj udało nam się najpierw stworzyć lokalną taką sieć, którą wykorzystywaliśmy do połączenia 3-4 osób, która co chwilę nie działała, bo tam ktoś nogą Bęcka przeciął albo rozłączył, tak, bo przegrywał. Więc no tak to wyglądały początki tej sieci. Później udało nam się nawiązać współpracę z jednym dostawcą operatorów internetowych, no i byliśmy w stanie serwować internet 512 kilobitów na 30 osób. I to w zasadzie był jeden z pierwszych łączy stałych w ogóle na dzielnicy, można powiedzieć. Tak, tak. Tutaj na pewno długo te psa nie mogła nas dogonić, jeśli chodzi o prędkości, jakie mieliśmy. No i cały czas byliśmy konkurencyjni Żeby cenowo. było jasne, jak 512 kilobitów. Nie? Kilobitów, tak, na 30 osób. Żuko stworzył taki komunikator, przez który mogliśmy rozmawiać. Taka Właśnie, gdzie jest Żuko? Konkurencja dla IRCA. Bo Launcher na naszą skalę już zaczął lagować, więc zrobił w oparciu o IRCA Olsnet Był jakiś komunikator. komunikator, no. Może nawet miał jakąś inną nazwę, ale na tyle był dobry, że się... Tak sieć? Na tyle on był dobry, że postanowiliśmy... Znaczy, przejeździliśmy się, spędzaliśmy grube godziny, grube wieczory. Na graniu. Po prostu, często na Ale graniu. graliśmy też w Graliśmy, CS-a. tak. No, było to. Się działo. Ale też bardzo dużo dyskusji było po prostu. nie? Tak. No i Zamiast się spotkać na podwórku. Była taka tradycja, że rano wychodziliśmy po śniadanku na plażę, pograć w siatkówkę. Później po południu też gdzieś tam się spotykaliśmy. Później były jakieś koncerty w Brzeźnie. Także trochę się ta ekipa trzymała razem. Tak jak Wojtas powiedział, że było nas więcej, tak? Czy to ty mówiłeś? Czy tam Rozi? W każdym razie no, z tej takiej wielkiej watachy dzieciaków no to przetrwała nasza piątka, nie? tak, ale nie wspomniałeś jeszcze o wspólnym wjeździe pod namioty, bo myślę, że to też Tak, to też cementowało mega. dużo łączyło, dokładnie. No, tam jechaliśmy 4 czy 5 osób, załadowaliśmy jedno auto, tak, że ledwo ruszało z Albo miejsca. PKS-em. W 1999 jeździliśmy PKS-ami. Tak. Jeszcze tam nawet innymi filmami. Dokładnie. Rozi takiego malucha miał, co tam woził tym maluchem różne rzeczy. Pamiętam taką jedną scenę a propos, to jak ktoś tam z naszych ziomków wziął pod namioty słoiki z bigosem i to Powiadam, wieźliśmy PKS-em. No, braliśmy przecież nawet baniaki 5-litrowe wody, żeby nie trzeba było nic kupować przez te 2 tygodnie, jak byliśmy pod namiotami na przykład. Że to wszystko, jak pamiętacie, jak już miałem malucha, to wszystko się pakowało do malucha, pod sufit. Ja jechałem tym maluchem PKS-em, żeby tylko bagaże były w maluchu. Ale to jest prawda, bo teraz ludzie są tacy wygodni, a pamiętam jak z Pawłem byliśmy na pierwszych namiotach, to kupiliśmy sobie bochenek chleba i wiaderko marmolady i w sumie przeżyliśmy tak chyba z tydzień, nie? Jakie masz najdroższe łyżwy? Poka. Takie na półce, no to takie za 4,699. A co, one są ze złota? Dostępne od ręki. Co one mają diamentowe jakieś wstawki? Ja to zawsze, oczywiście, no to, że jakby nikt nie kupił, to byśmy się mieli na półce. Nie, ale czasem wydaje mi się, że tak się daje takie towary po to, żeby ludzie tylko marzyli o tym i kupowali to po środku. Nie, nie, to, no to zawodnicy takie z chyba komputerami. kupują, nie? Nie, no nasi zgawkę też kupują. Co? No, także ludzie mają pieniądze. Ale nie wiedziałem, że ktoś w takich jeździł. To jest jakiś nowy model w ogóle? Znaczy ten jest stary, bo jest bardziej żółty, nie? A ten jest stary, bo jest No, że tak sprzedajesz klienta, tak? Nie, to jest wersja zeszłoroczna, a to jest 2.0. Tak te bym wam polecał. Fermowalne już pierwsze. Co to znaczy? Że wkładamy do piecyka, stają się plastyczne i zakładamy nogi. Tak myślę, że to by było git. Jak A pokaż piecyk. A tu podgrzewasz sobie jedzenie też? zapiekankę, ale to między łyżwami tylko, żeby na jednym prądzie, żeby było. Wracamy do roboty, bo nas noc zastanie. Tak. Inspekcję robimy już. A Żuko miał przyjechać, która jest godzina? Żuko miał przejść o 20:30, jest 21. Halo, Żuko? Halo, wpuszczasz od frontu czy od zaplecza? To zależy, ile masz pieniędzy.
5. członek się zmaterializował. Członek. Członek zespołu. A pokaż siebie, bo żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Czy to tak nie działa? Nie możesz się pokazywać? Nie, Żuko jest incognito. Inkoguto. On jest na L4, nie możesz się nazywać. Żuko, było pytanie, jak się poznaliśmy. Ty masz jakieś do tego wizje, pomysły? Jak to gdzie? Na Olsztyńskiej. No właśnie. Olsztyńska jest najlepszą ulicą w całym Trójmieście, nie? O, to dobrze. A jak się nasza sieć nazywała? Bo tego też Paweł nie powiedział. A co myślisz, że wszyscy będą wiedzieli, jak ta sieć się nazywa? Tak. Tak? No tacy będą wiedzieli. Tak. No. Dobra, Olsnet, no. A, I kto budował Olsnet? no ty i on, i ten, i tamten, i ten. Jak się nazywał nasz komunikator? Jak to? Okej. Właśnie, wiedziałem, że nie Olsted. Okej. Olsnet komunikator. Okej, naprawdę taka długa, ciężka. To fajna apka była. No właśnie, i co się z nią stało? Umarła. Co? No umarła. O. Niestety. Jak wszystkie apki Żuczka. A mogą No, ale do czemu? No bo nie było czego? Finansowania, nie? A co z aplikacją Ride With Me? Bo to bardziej widzów interesuje. Tak? Ride mnie interesuje widzów? Tak. No dobra. A wiesz co, to nie, to dobre pytanie. To ja jest. muszę jechać. To dobre pytanie jest. Wiesz co? Z Ride With Me to jest tak jak z nowym samochodem, nie? Jak kupisz sobie samochód, będziesz nim jeździł, to co musisz robić, żeby on się nie rozpadł? Płacić. Zapłacić. Serwisować. Musisz go serwisować. Z aplikacją jest tak samo. Musisz ją serwisować. A serwis jest drogi. Jak nie serwisujesz, to się psuje. A I do no- mechanika jakbyśmy pojechali? No nie, do mechanika nie, ale dochodzimy teraz do sedna. Czyli, żeby serwisować, to co musisz mieć? Pieniądze? No, brawo. Ale zawsze, Wygra pan w tym teleturnieju. ale zawsze możesz mieć swój No. olej. A że my nie pobieramy opłat od naszych użytkowników Chyba ty. i liczymy na Ja myślałem, że to jest za darmo wszystko. To nie No ma... jest. No jest za darmo. Ale musisz tych serwisować. użytkowników, już jak masz tyle użytkowników, no to jakość jest jaka jest, nie? Czyli tych 4 jak jest, to już jest dużo. A co, pytają się o jakość aplikacji? Tak, tak. Czasem chcemy pokazać i wtedy się zawiesza. No to nie zrobią to. Niech dorzucą do kociołka i będzie działało lepiej. To jest ten moment, kiedy wpłacacie na kawki. Nie? Wy wpłacacie na kawki i aplikacja działa. Albo nadal nie działa. Jak nie działa, to znaczy, że nie wpłaciłeś na kawkę i wtedy musisz płacić. Ale podwójny Amerykano musi być. A tam w ogóle nie ma opcji wykupu subskrypcji jakiejś? Jest. Można I co tego miesiąc... nie kupuje. Nie, No, nie słuchaj, kupują. a ty kupiłeś? I ja myślę, że ja mam w pakiecie startowym. Słuchajcie, to jest nic, bo w ogóle kiedyś Paweł nam kawę postawił. Co tobą kierowało, Paweł? No, wykupiłem subskrypcję. Subskrypcję? Byłem przekonany, że nikt nam nie kupi kawki, więc mówię, zrobię taki prezent, żebyśmy mieli się z czego pośmiać. Więc mówię, sam kupię tą kawkę. A to nie? było No. bardzo śmieszne, słuchaj, te Nie. 50 zł, dzięki. I kupiłem, z tym, że nie pomyślałem o tym, że moje dane będą widoczne. No i chwilę później Fido mówi, Paweł, dzięki za kawę. Mówię, o kurde, chyba gdzieś moje dane były jednak widoczne. Wyciekły twoje dane. Jakbyś zrobił taki serwis do zarabiania pieniędzy, to było lepiej, bo Buy Coffee pobiera prowizję, a ty byś nie pobierał. Znaczy nie, to ty byś pobierał. Cały czas działał na zająckich. Non-profit ty byś jechał, nie? No dobra. Dobra, wróćmy do pytań, nie? Także... Tak. Okej, to teraz Bartodziej. Ja niezmiennie proszę o historię ksywek całej czwórki, czyli twojej, Piotrek, nie trzeba. Każdego z osobna. Zwłaszcza zawołanie Pawła jest intrygujące. Gratuluję rozwoju kanału i pozdrawiam Przemo z Bydgoszczu. Ale zawołanie Rexa jest dobre, bo to jakby psa wołać, nie? Zawołanie Pawła. Czyli zawołanie Rexa. No, ale nie wiem, czy wiesz, co znaczy Rex. No wiem, No król. Król. No właśnie. Bo byłeś królem sieci, bo te wszystkie ksywki się wzięły z sieci. Nie, historia była Jak to bardziej nie? zawiła. Generalnie ksywkę wymyśliła mi moja koleżanka w zamian za odwet, bo ja jej Za głupią wymyśliłem ksywkę? inną. No właśnie. Więc i tak zostało. Żaba, ona się Ja super. nie miałem żadnej innej ksywki. Wcześniej były jakieś tam tymczasowe i po prostu wpisałem się tak na okeju. Ale ty albo podobno nie Lanczacie. musisz mieć ksywki, niektórzy mówią. Tak, często osób tak używało, po nazwisku mnie wywoływało, nie? A później się przyjęło wśród znajomych i kolegów właśnie ksywka I Rex. tak poszło. Ty masz ksywkę? Nie Moja wiem, od czego. ksywka, no ciężko jest się zorientować, od czego jest, Od bloku ekipy mam więc Co to było? Polones? Prawo jazdy i Bawaria. A nie Polones? No najpierw Polones, ale później... sądzę, że ciekawsza historia jest ksywki Roziego.
Skąd się No wzięło? właśnie, z Przymorza? No, z Przymorza? Rozi? Zorza. Od tego lokalu słynnego, czy jak? No to ja powiem, no żeby nie było. Bo tutaj jest taki lokal niedaleko, to nawet Tak, tu kawałek dalej, nie? Znaczy, żeby nie było, teraz mówię historię lokalu, a nie swojej ksywki. Na Przymorzu funkcjonuje od wielu, wielu lat taki drink pub. I tam właśnie ten drink bar, salon masażu nazywa się Rozi. To twoje jest. Ale to nie ma nic ze mną wspólnego, żeby była jasność. Ja byłem za mały, jak ksywkę sobie wymyślałem. Czy ty to nie w musiałeś szkole, jej wymyślać za w bardzo. szkole mi ją wymyślano. No krótko mówiąc, to nazwiska, no. Pierwsze tam parę liter nazwiska. I już, no ja mam nazwisko Rosenberg, czego się nie wstydzę. W niektórych kręgach I- jesteś znany jako Różana Góra. Niektórzy mówią na mnie Różana Góra, w tłumaczeniu z niemieckiego. Ale z nią jest taka ciekawa anegdotka w ogóle z tą ksywką, bo mnie wiele osób kojarzy właśnie jako Rozi. Niektórzy w ogóle nie znali mojego imienia, a kojarzyli mnie jako Rozi, a ja kiedyś lata temu byłem ministrantem. I byłem prezesem nawet tych ministrantów. No i... I były... Jest takie coś? Jest prezes ministrantów, on zbiera kasę. No i było głosowanie na prezesa, na kolejną kadencję. No i takich dwóch małych braci ministrantów, no to właśnie głosuje, no to kto głosuje na Adama, no tam się prawie wszyscy zgłosili, no a tych dwóch tam sobie, nie, my głosujemy na Roziego, nie? Także to takie śmiechowe, Ja że rozumiem, niektórzy... że oni wtedy nie mieli żadnych pieniędzy, wszystko im zabierałeś. Tak, zgadza się, wszystko im zabierałem. Nie, no bez przesady, właśnie ja byłem tym sprawiedliwym. Jedyny wprowadziłem sprawiedliwe warunki rozliczania kolęd. Właśnie Żuko był ministrantem u mnie, Rex był ministrantem u mnie. Naprawdę? Pamiętam to. No, Ja nie pamiętam, wyparłem to. Dostaliście jakieś pieniądze? Żuko był najlepszy, bo Żuko zapisywał się na zimę, znaczy na jesień, jak zaczęły się kolendy i wypisywał się po kolendach. Za kolendy to ja kupiłem motorynkę, nie? A ja akwarium. Naprawdę? No widzisz, Czemu ja nie byłem? bo ty nie miałeś nigdy smykałki do interesu. Ja słyszałem, że to był dobry biznes kolendy. A ty, panie ministrancie, na co zbierasz? Nie? No i idzie tak do mnie, tam nie wiem, z 2 dychy trzyma, powiedzmy, nie? To chyba No nie wiem, może... może bogato nie, to Max może. no, niektórzy płacili papierkowo. ale jak powiedziałem mu na motorynkę, to zamienił to 2 dychy i piątaka wrzucił tylko. Myślałem, że na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Z lichenia. Rozy na pewno był doskonałym skarbnikiem i prezesem. Nie wiem, czy oglądaliście taki film i tam na przykład dzielili się odpowiednio. 3 sztabki Lipski. moje. Jedna sztabka pansiara. Wracając, Jeszcze do ksywy tylko wrócę. Wracając też do ksywy, to jest na przykład są takie ciekawe sytuacje, że czasami ta ksywa wyprzedza w ogóle mnie. I na przykład zdarzają się sytuacje, że ktoś przychodzi do sklepu, rozmawia ze mną, no tam na przykład o jakichś zakupach, mówi: dobra, to ja przyjdę, jak będzie Rozi, to on lepiej mnie obsłuży. No teraz twoja ksywa, Fido, no. No Fido, wiadomo, od 7up, nie? Fido Dido. Nie wiem. Koniec historii? No, wtedy miałem takie koszulki, nie wiem czy pamiętacie, na rynku się kupowało różne koszulki i ja miałem koszulki z Fido Dido z 7up. No i tak A ty zostało. przez chwilę, jak miałeś jakieś odchyły, to miałeś Odif nawet, nie? To jak schizofrenia. Jak miałeś, włączała. jak sam ze sobą pisałeś, jak nikt nie chciał pisać na czatach, to sobie miałeś Odif wtedy i Odif pisał z Fido. Tak. Dobra, następne. Spoksio, czy Spoksio, nie wiem jak się czyta. Czy przewidujecie jakiś biwak na dziko w programie Zanocuj w lesie na legalu dla zainteresowanych? Czy będą nagrania z motocykla w przyszłości? Zanocuj w lesie, bardzo fajny pomysł. Ja jestem chętny, ale nie wiem, czy z grupą widzów. Na pewno najpierw powinniśmy sami się wybrać, bo my nie nocowaliśmy nigdy na dziko. A myślę, że zanim Zanocuj w lesie, to na jakąś działeczkę byśmy pojechali, o czym już myśleliśmy sobie wiele razy, żeby pojechać na jakąś Ja działeczkę. bym do koło brzegu do jakiegoś hotelu bardziej pojechał niż Zanocuj w Też, lesie. ale myślę, że to może być taki problem, że my już po prostu starzy się robimy, a nie jest naszą pasją biwakowanie takie w dziczy. Ja bym tu w wieku nie podciągał. Nie? Nie. Myślisz, że nie? Ja na razie się boję dzików, także ten. A Wojtas, chcesz jechać na dziko? Nie, tak, oczywiście. Pojadę bardzo chętnie na dziko. Dziki? Na dziko, do jakiegoś spa na przykład, O, jakiś hotel. To jest mój typ właśnie. tak naprawdę takie noclegi na dziko, to szczerze mówiąc już tak nie za bardzo mnie to Pawła to kręci. ciężko było namówić na namioty, nie? No, Miałeś wątpliwości, Gdybyśmy miałeś, się nie? Paweł w ogóle pytali o to, czy on wybiera, to pewnie byłby na nie, ale fakt dokonany i musiał jechać. Nie? no tak szczerze mówiąc, to nawet te podróże już z namiotami, to ja bym bardziej był skłonny do tego, żeby jeździć na noclegi, tak jak jechaliśmy na Green Velo i tak jak byliśmy na Odranysa, no to te noclegi były fajnie, ale na Rugi i te parę nocy, co spędziłem, no to też spoko pod tymi namiotami, ale jakoś w tym namiocie ciężko mi się wyspać.
Znaczy ja myślę, że chyba najtrudniejsze w namiocie jest to, że jak po całym dniu kręcenia, jeszcze jak na przykład pada deszcz, jesteś mokry, no to chciałbyś się gdzieś wysuszyć i na drugi dzień wskoczyć w suche ciuchy. I co wcale nie jest oczywiste, jak to osiągnąć. I to jest chyba najtrudniejsze w namiocie. Poza tym spanie na karimacie, no to podobno zdrowe jest, nie? Ale czy wygodne? Negatywnego. Chyba każdy z nas ma problemy trochę z kręgosłupem, także... Ja doskonale pamiętam, jak na R10 mieliśmy takie ambitne plany, że będziemy startować, że tak, śpimy pod namiotami, spaliśmy pod namiotami, i codziennie rano będziemy sobie robić śniadania. To robienie śniadań się skończyło chyba na pierwszym noclegu, a Tak. potem już Żabka weszła. nasz przyjaciel Żabka i kanapeczka, kawka i w podróż Po dalej. prostu wygodni jesteśmy. No tak, no bo w sumie to ma być przyjemność, a nie mamy się męczyć, walczyć o nie wiadomo co. Ale myślę, że też była duża zaleta, tak porównując do spania w hotelach, mówię teraz o spaniu pod namiotami tak zwanymi, po prostu poznaliśmy kupę ludzi Tak, wtedy tak, i fajne było wieczorne dobre. dyskusje. Tak. W hotelach tego nie ma, nie? Czy jak wynajmowaliśmy prywatną kwaterę, więc dla mnie to był duży plus. Że Tak, powiem. tylko że pogoda była. No to wiesz, jakby ci padało cały czas Tak. i nie miałbyś gdzie posiedzieć, Zgadza się. to nie byłoby fajnie, nie? Ja myślę, że taki wyjazd do lasu na Zający w lesie fajna rzecz, ale to musiała być taka misja, jedziemy tylko tam, tylko z tym i po prostu przygotowanie do tego, bo też nie jest sztuką, jak my nigdy nie nocowaliśmy na dziko w lesie, teraz nagle jeszcze do tego wziąć, nazwijmy to pod opiekę kilku widzów, bo tutaj do tego może też się to ktoś nas sprowadza, mógł wziąć do to prędzej tego. ktoś nas mógłby To nas jak zabrać. chcecie nas że- zabrać do lasu na dziko, To to piszcie. dzwońcie. Żuko wystawi rachunek. Nie, ale to tak, bo ja na przykład nie wziąłem odpowiedzialności za inne osoby, bo ja nie jestem takim bushcraftowcem, żeby Nie? się Ty ogarnąć. gadżety z temu, to co? No, ale na rower ich nie wezmę, to ja samochodem mogę tam wjechać. Ten tam ma wszystko. Ty nawet miałeś prysznic na wyjeździe. I sądzę, że jakbyśmy wybierali się na nocleg w dziko, to w naszym wieku już byśmy tyle rzeczy chcieli nabrać, że oprócz rowerów to by ktoś z tyłu jechał samochodem z tymi wszystkimi rzeczami. Czekaj, kto by mógł pojechać samochodem? Ale Ale- jakaś taka wyprawa mi się przypomina. No było, no Pojęcia, o kim mówicie. do tego, gdzie dojechaliśmy wtedy? Do Chmielna. Do Chmielna tak pojechaliśmy. Pedał urwał. Tak, to ci już pedał, to my jechaliśmy, że Żuko A przyjechał Piotrek samochodem. przyjechał samochodem. No, tak, było. Dobra, słuchajcie, Idziemy dalej. bo my za bardzo wtopikujemy tutaj, bez Tak. sensu jest. Aha, i te nagrania z motocykla w przyszłości. W przyszłości tak, mogę coś takiego zrobić. No, jak chcecie vlogi motocyklowe, to dajcie znać, to może coś na wiosnę zrobię. Kolejne 2 pytania podobne do siebie. Lady in Black pyta. Długie pytanie. Hejka. Kilka pytań już ktoś zadał, więc nie będę się powtarzać, natomiast opowiedzcie troszkę o pakowaniu na wyprawę, jak ostatnio z opcją spania w namiocie. Co się sprawdziło, czego zabrakło i tym podobne. Trzymam kciuki, żeby dycha wpłynęła jeszcze w tym roku. To chyba o suby chodzi, tak? O, myślałem, że 10 złotych. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze mi się nasunęło, czy jakieś zmiany w sprzętu macie w planach. Na przykład macie je na gravelu czy coś. I jeszcze Dzidoku Orlik pyta, a mnie ciekawi, jakich sprzętów biwakowych używacie, maty, śpiwory, poduszki i bez czego nie obejdzie się na wyprawie z namiotem. Czyli tak ogólnie o sprzęt namiotowy. To może ja zacznę. Powiem ogólnie. To powiedz ogólnie. Do wyprawy z namiotem niezbędny jest namiot, nie? To jest ważne. Tak, A jeżeli jest to przydaje się. wyprawa rowerowa z namiotem, to jeszcze niezbędny jest rower. A cała reszta to jest już tak, że kto co lubi, to wrzuca i jedzie. Jeżeli chodzi o sprzęty, to my nie mamy nic takiego już wypasionego. Większość z nas tego, co kojarzę, to dekathlonowski sprzęt turystyczny. My jesteśmy tacy, że śpimy każdy w swoim namiocie, więc każdy tacha swój namiot, mniejszy czy większy. Ja jako jedyny mam jedynkę, a oni tachają dwójki, w sensie dwuosobowe, ale zawsze śpimy każdy w swoim namiocie, co uważam, że jest bardziej komfortowe i już, nie, a można by było teoretycznie zabrać jeden namiot 4-osobowy i wiózłby go na przykład Wojtas i wtedy Razem z wodami. razem z wodami. Więc byłoby na przykład mi wtedy bardziej komfortowo, jeżeli chodzi o przejazd, ale nie, no nie mamy żadnych sprzętów takich, co byłoby do poleceń. Zwykły Grasz dekat. węża? Sorry? Płaca kawki. Właśnie. Patrzy, czy serwer chodzi pewnie. Żuko, może dam ci laptopa, co byś tam ten serwer postawił, jak masz trochę czasu.
Więc z tymi sprzętami to jest tak, że to tam zwykłe rzeczy. No co, no, to co każdy lubi. Jeden lubi karimatę, drugi matę samą pompującą, a trzeci matę pompowaną, więc każdy musi sobie wybrać sam. Bardzo fajnie się sprawdza mata pompująca. Jest wygodna w stosunku do karimaty, nieźle izoluje od zimna. Ale jakie ma minusy, powiedz? No troszeczkę jest większa niż Waży, nie? ten. Pewnie troszeczkę waży też więcej, ale myślę, że nieznacznie. Co na pewno się sprawdza, jak jedziesz w kilka osób, to utworzenie planu, jeśli chodzi o zabierane rzeczy i unikanie duplikacji, tak? Czyli na przykład jeden bierze olej do Cukier? smarowania łańcucha, drugi cukier, tak? No i wtedy nie ma tej duplikacji. A Rozi bierze frytkownicę. Ale wiesz, jak no to jest zawsze? To się kończy tak, że i tak bierzemy wszyscy smary Tak, i tak. dalej. Często jest tak, że jednak i tak jest ta duplikacja, ale myślę, że bez tego byśmy mieli, każdy jeszcze by miał jeden Po dodatkowy. prostu to pokazuje, że nie ufamy sobie. To znaczy, Nie. wiesz co, może i ta duplikacja, ale ona czasem ma sens, bo jak się na przykład rozłączymy, No dokładnie, apteczki, tak, Tak. jakieś rzeczy, nie? No to trudno się nie zduplikować na przykład z pastą do zębów, nie? Jednak każdy chyba. nie no czemu, to akurat z tym to łatwo, bo pierwszy idzie i zostawia pastę w łazience. Ale przecież tak robiliśmy. Ale była wasza poczekajcie, poczekajcie, z pastą do zębów to sprawa jest prostsza, bo jeśli my nocujemy na kempingach, to wystarczy pójść do łazienki i zobaczyć, kto zostawił. To, Kto zostawił, ale z duplikacją to, co Paweł mówi, to na przykład to taką... dlatego braliście tylko Nie, jeden to- żel pod prysznic. To z tego, co pamiętam, na przykład większą apteczkę to zawsze ja brałem trochę. Taką miałem dosyć No bo dużą to jeszcze apteczkę. respirator. Ale jeśli chodzi o narzędzia, to na przykład okazało się, że jak jechaliśmy w trójkę czy w czwórkę, to były na przykład 3 ściągacze do korby. I tego typu historie, nie? No, klucz francuski, tego typu rzeczy. I faktycznie staraliśmy się, pamiętam, umawiać, kto co zabiera, żeby się nie dublować, ale ostatecznie wychodziło tak, że i tak w wielu rzeczach się dublowaliśmy, a jeśli chodzi o sprzęt do noclegów, no to tak, nie nocujemy w ujemnych temperaturach. Jak jedziemy, no to tam w nocy jest w miarę ciepło, w miarę spoko, więc ten sprzęt, co mamy, to naprawdę podstawowy sprzęt z Decathlonu, czy też z innych sklepów niedrogi, jest wystarczający. Namiot co roku, jak namiot zabieramy, to ja co roku zwracam się do Roziego, bo Rozi ma 6 namiotów, to jeden sobie pożyczam. A sprzęt, no to co niezbędne i tyle tam, co ostatecznie zawsze można wziąć 2 koce IRC Kwestia, że i my skleić. przede wszystkim nie bierzemy teraz już sprzętu do gotowania, bo jeszcze na samym początku, no to tam jakieś garnki i tego typu rzeczy zabieraliśmy, a tak naprawdę to też to nasze namiotowanie, no to nie jest takie ekstremalne, bo my raczej właśnie szukamy wygody, typu gotowe śniadanie, gdzieś tam sobie w Żabce czy w jakimś sklepie, Jedyne więc... co braliśmy, to żeby zagrać wodę. No, mieliśmy Tak, te no bo liofilizaty, to żeby w razie czego zagrać potrzeba, wodę no. i już. Także my chyba nie jesteśmy takim, że tak powiem, wyznacznikiem tego, co się powinno zabierać na wyprawę, bo my trochę w specyficzny sposób Ale my podróżujemy. też ewoluowaliśmy, bo pamiętam GR10 czy nawet Green Velo, to tam wzięliśmy dużo rzeczy za dużo rzeczy Tak. niepotrzebnych, nieużytych nigdy, więc to trzeba dopasować pod swoje potrzeby, pod to, co się będzie używało. Ja na przykład dopiero pierwszy raz nie wziąłem prysznica przenośnego, Bo go nigdy nie użyłeś. a tak go noszę, ale nigdy go nie użyłem, taka prawda. Także tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że przejrzeć, co się w tej sakwie miało, czego się nie użyło. Tylko wiecie, na przykład są takie rzeczy, które masz i masz nadzieję, że ich nie użyjesz. Na przykład, nie wiem, sznurek do holowania drugiej osoby albo respirator. I to, co Rozi powiedział na samym początku, to w sumie jest prawda, bo po prostu trzeba mieć rower, namiot, coś do spania i jak pojedziesz pierwszy raz, to będziesz wiedział, czego ci brakuje albo co wziąłeś za dużo. A zwykle jest tak, że wziąłeś czegoś za dużo. No minimalizm jest dobry. Mnie kiedyś na studiach miałem takiego, zresztą poznaliśmy tego pana, on się nazywa Dr. Niechab. Pamiętacie, jak jechaliśmy na Green Velo, tego w pociągu poznaliśmy? Tak, to jest starszym pan, rowerem i tak, mapą. tak, i z psem. I ten pan powiedział nam taką jedną rzecz, jak studiowaliśmy, że po prostu studiowaliśmy chemię, a on nas uczył turystyki trochę, żeby nie brać rzeczy, które się przydadzą, tylko brać rzeczy, które są niezbędne. I tak trzeba budować te swoje sakwy. Ja się staram tego robić, natomiast ja jestem bardzo mocnym team przyda się i pakuję często dużo przydasi, ale w momencie, kiedy muszę to własną siłą mięśni napędzać, no to jest tak, że 3 razy to przełożę że tak powiem, kubki na kubkę i ostatecznie dużo rzeczy zostawiam.
Dlatego też ja na przykład, to jest też taki mój pomysł, mam małe sakwy, żeby tam się nie zmieściło dużo, bo jestem pewien, że jakbym miał sakwy 30-litrowe, to bym je zapakował pod korek. A tak mam 15-litrowe i je pakuję pod korek. Ja jestem zawsze najbardziej wyładowany, ale to dlatego, że ja zawsze tego sprzętu jeszcze biorę. Na przykład już na kilka wypraw brałem drona, którego prawie w ogóle nie użyłem. Bo zawsze staram się latać legalnie, bla bla bla, żeby tu nie można, tam nie można, tu mi się nie chce. I czasem było tak, że przejechaliśmy prawie całą trasę i ja go nie wyjąłem. No i tak najlepsza trasa była, jak wzięliśmy sprzęt do spania na pierwsze Green Velo i tylko pierwszą noc spaliśmy użyliśmy. pod namiotami, a potem spaliśmy już na noclegach, bo się okazało, co też nie sprawdziliśmy, że były tańsze noclegi niż pola namiotowe. Akurat tam na wschodzie A Polski. jakieś zmiany w sprzęcie w tym roku planujecie? Bo jeżeli chodzi o pytanie, czy ja kupię sobie gravela, to nie. Bo nie czuję takiej potrzeby. Ja lubię swojego trekkinga. Poza tym bez sensu, no po co mi? Ja może jeszcze teraz w tym roku dla odmiany to pojadę na tym 22-letnim MTB-ku. Bo to tak jak gravel, tylko by baranka tam wstawić, nie? Czy nie? Ja nie wiem, ja nie jeździłem na 22-letnim MTB-ku. No nie, ty jeździsz na 40-letnim. Prawie, że. Nie, ja nie zamierzam zmieniać gdzieś tam jakieś eksploatacyjne rzeczy, ale nie zamierzam nic zmieniać. Ani Tylko gadżety jeżeli z temu. Tylko gadżety z temu, jakieś tam drobiazgi, ale to wiadomo, tam pół szuflady. Wiadomo. Ty coś zmieniasz? Ja pewnie dokonam podobnej zmiany co Rozi, tylko nie aż takiej mocnej, czyli pójdę w hamulce hydrauliczne, bo jednak hamulce hydrauliczne, a mechaniczne to jest duża różnica i jeśli kupujecie gravela, to naprawdę za te hamulce hydrauliczne warto te parę złotych dopłacić, bo potem to się To parę wiąże... tysięcy, co? Nie, to nie jest. W momencie, gdy kupujesz nowy rower, to nie jest parę tysięcy. Może się okazać przy niektórych markach, że jest parę tysięcy, ale przy takich powiedzmy normalnych cenach to nie jest parę tysięcy, bo potem jeśli chcemy wymienić hamulce mechaniczne na hydrauliczne, to się okazuje, że trzeba wszystko wymienić, bo po prostu klamką manetki nie będą współgrać od mechanicznych z hydraulicznymi i to się wiąże ze zmianą wszystkiego. No ale no niestety waga moja jako rowerzysty jest dosyć znaczna, przekracza tą 100. No i te hamulce jednak muszą być dosyć mocne. Już rower jest dosyć zużyty. Ma tam 25 tysięcy przebiegu, 10 lat. A w Excelu masz te dane? Nie mam już 25 tych. tysięcy i co tam jest jeszcze dalej po przecinku? Tak, no w każdym bądź razie już wymaga wielu różnych zmian i po prostu już mi się znudził, więc może... Będzie gravel. No właśnie, a Nie, jaki myślę, ty? że gravel mi nie pasuje. I tutaj ze względu na pozycję na kierownicy. Próbowałem troszeczkę niżej siedzieć, bolą mnie zaraz szyja mnie boli, więc raczej odpuszczę sobie gravela. Chociaż uważam, że najbardziej mi się podobają gravele jako typ roweru. To jako pozycja za kierownicą to nie jest coś, co lubię. Za to trekking jest super uniwersalny, więc pewnie to... Tak, dokładnie. Mam silne nogi, to mogę pedałować. Nie? Rafał Makuszek. Długie pytanie bardzo. 2 pytania nawiązujące do własnych doświadczeń. Rok temu poległem w Białogardzie na trasie z Wałcza do Kołobrzegu. Cały dzień padało, zrezygnowałem i choć zrobiłem życiówkę, cały rok mnie męczyło i we wrześniu zrobiłem to na raz. Czy myślicie czasem o nieukończonym Green Velo z okolic Lidzbarka do Elbląga i czy chcielibyście go dokończyć? To jest pierwsze pytanie. Jeszcze jest jedno, to może ja powiem krótko. Tak, chcielibyśmy. I nawet już był taki pomysł, że 11 listopada mieliśmy to pojechać, bo była dobra pogoda, ale koniec końców my się nie zgraliśmy No na ja się wycieczkę i wysypałem. tylko z Pawłem pojechaliśmy. Ale gdzie indziej. Także tak, chcemy to dokończyć i pewnie to dokończymy. Pytanie drugie. Czy podczas dnia podróży nie wpadacie w taki pęd, że zajedziecie na jakiś punkt, chcecie coś szybko zobaczyć, szybki filmik, szybko w drogę, a potem na koniec dnia żałujecie, że mogliście tam spędzić więcej czasu? Kto z Was najchętniej poświęciłby kilka sekund na oglądanie i ciągnie dalej w trasę? Jak się powstrzymujecie? Czy podczas zwiedzania obiektu nie zastanawiacie się, że tracicie coś ciekawego, bo nagrywacie i nie macie czasu na spokojne przyjrzenie się wszystkiemu? Ja mogę powiedzieć, ponieważ ja jestem tym, który zawsze mówi, że za szybko ruszamy skądś, ale
Zawsze jest tak, że się na koniec końców żałuje, że czegoś nie widziało. Jadąc trasę pierwszy raz, nigdy nie wiesz, że nie 100 metrów obok jest coś fajnego. Nie czytało się o tym w przewodniku, nie zdążyło się o tym zobaczyć. My też czasami W komentarzach często się dowiadujemy. w komentarzach czasami się dowiadujemy, a wiadomo, ten filmik już był nagrany miesiąc wcześniej czy coś. Więc tak, czasami żałujemy, dlatego na przykład jest wiele miejsc, które chciałbyś odwiedzić jeszcze raz, ale często już nie ma takiej możliwości, no bo to czasowej i technicznej. A właśnie jest w drugą stronę, że my często mówimy, dobra, pójdźmy jeszcze tam, bo już tu nigdy nie wrócimy, więc czasami sami tak mówimy, dobra, przejdziemy godzinę później nawet na Teraz nocleg. zaczęliśmy tak robić. Tak, że nawet przejedziemy później na nocleg, ale zobaczmy to, zobaczmy tamto, bo już tutaj nie wrócimy. Odnośnie tego, czy nie czuję, że coś tracę, że nagrywam. I właśnie nie, bo jak zauważyliście, na tym kanale nie ma takich ujęć, że ja gdzieś zostawiam kamerę, potem się po nią cofam. Tu raczej są takie vlogi, gdzie staram się, żeby jakby to filmowanie było jak najbardziej niewymuszone. Ciągle jeszcze chcę, żeby to było wyjazd na wycieczkę, a film przy okazji, a nie wyjazd na wycieczkę, żeby kręcić film. Faktycznie jest parę takich miejsc, do których byśmy wrócili, żeby zobaczyć coś tam ciekawego, ale też było dużo takich miejsc, gdzie wpadaliśmy na 5 minut i z 5-15 minut robiły się 2 godziny. Przykład to jest Prochownia na Green Velo, gdzie byliśmy tam z 2 godziny. W ogóle byśmy trafili tak naprawdę. O, Zwierzyniec przejechaliśmy chyba 10 czy 15 kilometrów i 2 godziny przerwy w Zwierzyńcu, więc oprócz i takich miejsc, które faktycznie ominęliśmy, tak jak chociażby Las Krzywych Drzew, byśmy 40 kilometrów więcej musieli zrobić. Ja byłem w tym krzywym lesie koło Szczecina i powiem wam, że myślałem, że to jest większe. Także nic nie straciliście. To oprócz takich miejsc, to jest też dużo takich miejsc, gdzie po prostu zatrzymaliśmy się na 10-15 minut, a nam schodziły godzina, 2 i to też powodowało późniejsze powroty, ale sądzę, że nie ma co żałować, bo w sumie fajnie było. Każda przerwa na wagę złota. Każda przerwa na wagę złota. Każda Czyli przerwa na wagę złota. Lubisz jak wyprawa składa się głównie z przerw. Oczywiście, to jest motto, które sobie ustawię na plecach, sobie wytatuuję chyba. Ja myślę, że właśnie to zdjęcie, które właśnie filmujesz tutaj na tej reklamówce, właśnie pokazuje, to było też jedno z miejsc, w którym, jak sobie przypominam, właśnie odpaliłeś Maciek drona i tam filmowałeś z drona, bardzo urocze to miejsce, ale to nie było tak, że to było coś super dodatkowego, co zabierało nas czas. To był raczej czas relaksu, w którym mogliśmy sobie pogadać, no i jednocześnie Maciek tutaj wykorzystał, żeby nagrać z drona. I tak jak powiedziałeś, w większości jednak to jest nagrywane z klaty i przy okazji, także tutaj widzowie mają możliwość zobaczenia w zasadzie trochę naszymi oczami, jak wygląda taka jazda na rowerze. Często się słabo słyszy drugiego. Widzowie czasem nawet lepiej słyszą niż my, ponieważ my mamy tutaj mikrofony założone, tak? Każdy ma swój, no i jak rozmawiamy, to jest jednak dużo dla was wyraźniej niż dla nas, bo u nas jest wiatr i tak dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że mamy 4 mikrofony, ale są 2 kanały, więc czasem jak ja z Wojtkiem rozmawiam, to interferuje z rozmową z Maćka i Fida, więc musimy tam uważać, kto z kim rozmawia, bo inaczej ścieżka jest No zakłócona. właśnie, Paweł, bo ty w sumie pierwszy raz miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda, więc chyba tak aż bardzo nie jest wymuszone to filmowanie, nie? Ja myślę, że jest super naturalne, nie? Ja myślę, że to też nie pierwszy raz, bo przecież jeździliśmy na mniejsze No wyjazdy, na takie, nie? takiego Jednodniowe. dłuższego wyjazdu, nie? Tak. No, nie, zupełnie naturalnie. A propos przeciągania się, to chyba najbardziej przeciąga z naszych wyjazdów to kawa jednak, nie? Bo czasem kawa, czasem nawet robiliśmy kotlety i te hamburgery, więc takie coś to godzinka jak nic, nie? Ale to... Na każdy postój trzeba liczyć z pół godziny przynajmniej. To minimalnie. Myślę, że tak realnie to jest godzinka i jak zrobimy sobie 2-3 takie postoje, no najczęściej 2, to jednak nasza średnia bardzo spada i często jest poniżej 10 na godzinę. Bo jeszcze tu jest część tego pytania od pana Rafała. I pytanie, ale propozycja trasy na weekend, skoro macie bagażnik na 3. Pierwszym dookoła Poznania. Płaska trasa akurat na 2 dni. No, planów nie ma żadnych, ale never knows. Ja do Może. Poznania na Schabowego zawsze mogę pojechać. Okej, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Sopot Wojciech, nasz przyjaciel z ogniska. Kiedy znajdziecie czas na wspólne pokręcenie z nami widzami? I Mariuncio,
Kiedy organizacja wypadów dla szerszego grona? To jest temat, który wraca do nas jak bumerang, ale jakoś, nie wiem, w tym roku szczególnie unikaliśmy tego, mimo że rozmawialiśmy wielokrotnie na temat jakiegoś przejazdu większego. Że nie robimy. I cały czas było tak, że jakby rozum, nie wiem, no coś by chciało, a druga część nasza mówi, żeby tego nie robić, żeby nie robić tego przejazdu. Głównie chodzi o czas. O czas i taką... Mam wrażenie, że my się najlepiej czujemy w tym swoim gronie i często są takie pytania, że to może zabierzcie mnie, może pojadę z wami, kiedy jedziecie, to ja wpadnę, czy będę miał czas. A jest też takiego, że my się znamy jak łyse konie i nasze wyjazdy są takie naszymi wyjazdami. A czy będzie kiedyś zrobiony jakiś taki duży, jak zrobiliśmy raz do Tczewa taki wyjazd? Całkiem możliwe, no jakby nie odrzucamy tego, ale musimy mieć na to fajny pomysł. Musimy mieć na to fajny pomysł, na razie takiego fajnego pomysłu nie... Miała być Mierzeja Wiślana i to chyba byłby jedyny pomysł, jaki miałby sens. No pewnie tak, natomiast nie mamy pomysłu na przebieg tego wydarzenia, w sensie jak go zorganizować, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było ciekawe i atrakcyjne. Pomyślimy. Jeżeli będziemy robić, to pewnie będzie to Mierzeja Wiślana i wtedy zrobimy Just Do It, dowiecie się o tym z Facebooka, także obserwujcie i będziemy wiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Panowie, to ciekawa ksywa jest z Instagrama. WTZ. Wytrz. Panowie, ja nie będę pytał, zapraszam do Warszawy na coffee ride wspólny. Widzisz, ktoś nas do Warszawy No zaprasza. to dziękujemy, jedziemy. Bierz ten bagażnik i jedziemy. Koło i kawa zadał mnóstwo pytań, więc... ale szybkie są pytania, szybkie i krótkie. Czysta czy kolorowa? Zależy, to poleją. Kurczak czy wołowina? A to ja teraz sam odpowiadam. Mieszane. Kurczak. Kurczak. Rolo czy buła? No rolo. Rolo. Kielecki czy winiary? Tu się przygotowałem. Nie no, żartuję, ale wiem. Ja kielecki, ale tylko dlatego, że winiary jest z obcego kapitału. Ja nigdy nie zwracam na to uwagi. Ja tani. Dobra. A czysta czy kolorowa? To co tam u was? Ja preferuję czystą. Ja tylko mineralna i gazowana. Nie, myślę, że teraz kolorowa. Kolorowa, na bogato. Czyli stary się dzieje, robi. To były wszystkie pytania do wszystkich, a teraz są takie indywidualne. I jest pytanie do Pawła. Przy następnej okazji prosimy Pawła o pochwalenie się swoimi kwadratami. Ale nie wiem, jak się chcesz nimi pochwalić. Chcesz zrobić kwadrata, czy... Nie, myślę, że tak, jeśli chodzi o kwadraty, to jeśli chodzi tutaj z Gdańska, to do Wisły. Ja mam tak wszystko pokryte. To można gdzieś zobaczyć w ogóle czyjeś kwadraty? Jak to... Tak, można. Tak jak Strava Wysłałem ci przecież wtedy na tym... To nie był screenshot? Nie, to nie był screenshot. Aha. Można. Głównie w okolicach Gdańska, Okej. Pomorskie, ale tam też kilka innych tras. To ja gdzieś podlinkuję to po prostu i wtedy Paweł uznamy, że się pochwalił tym kwadratami. Tylko muszę znać, bo myślałem, że to był screenshot. Dobra, teraz pytanie do Roziego i Wojtasa od Pawła Piotrowicza. Pytanie, czy po tylu trasach nie żałujecie decyzji o zakupie gravela i jak sztywny widelec wpływa na wasze nadgarstki i łokcie? To najpierw powiem ja szybko. Ja uważam, że dla mnie ta geometria jest ok. Nie ma roweru dobrego dla wszystkich, każdy musi znaleźć rower pod siebie. Mi geometria pasuje. Wolę tą sylwetkę niż wyprostowaną na trekkingu. Sztywny widelec ma swoje plusy i one wygrywają nad minusami. Oczywiście fajnie nadgarstki by się czuły, jakby była większa amortyzacja. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie sztywności roweru, to sztywny widelec jest tutaj o klasę lepszy. Czasami siądę na rower z amortyzacją, no to uważam, że nie, że jednak gravel jest super opcją. Dla mnie bomba i nie zamieniłbym. Nie lubisz, jak fajnie wybierać i powietrzny amortyzator. Nie lubię. Nie, no oczywiście na zjazdach jest to super sprawa, ale na podjazdach czy na prostej trasie, no nie, dlatego znając te plusy, przymykam oko na minusy. Dla mnie, jeśli chodzi o te trasy, które my robimy, no to nie przeszkadza mi aż tak bardzo to, że tam drga trochę i na ręce przechodzi, w szczególności, że jeździłem na MTB, który miał amortyzator takiej jakości raczej niskiej. Ugniatacz taki. Geometria gravela super mi pasuje, to, że jest lżejszy od MTB super mi pasuje, no i kierownica baranek i mnogość uchwytów, no to jest coś niezastąpionego, nie? Ta kierownica baranek to dla mnie to jest naprawdę sztos. Dobra, teraz pytanie jest do mnie od Lukis. Lukis pyta mnie.
Maciek, czy będzie gravel albo jakiś inny rumak? Nie będzie. Czyli krótkie pytanie, Nie krótka będzie, odpowiedź. bo gravel na pewno nie, bo już mówiłem wcześniej czemu nie. Nie wiem, czy to pytanie zapisałem, chyba nie zapisałem, bo ktoś się zapytał mnie w jakimś komentarzu, czy Cube się sprzedał. Nie sprzedał się, także jak ktoś by chciał kupić Cube'a za 1500 zł, to zapraszam na priv. Na serwer będzie. No, wpłacę na kawki. Dobra, a jeszcze jest jedno pytanie do mnie, to może ja już od razu zrobię. Tomasz Gąsiorowski ponownie pyta, już było dzisiaj pytanie od Tomka. Jeszcze by mnie interesowało, jakie są twoje wrażenia ze starego szlaku kolejowego w Zachodniopomorskim? Neymana z YouTube'a poleciał po nim i mi trochę odebrał ochotę na ten szlak. Nie wiem, kto to jest Neymana. Szlak jest super, jest oddzielony od ruchu samochodowego w dużej części albo wjedzie po drogach z małym ruchem samochodowym, no i niedługo będzie z niego relacja, także zobaczycie sobie, jak to wygląda. W każdym razie mi się bardzo podoba i zdecydowanie polecam dla rodzin z dziećmi i dla rodzin bez dzieci. Dla wszystkich. Okej, dobra. I ostatnie pytanie. Maciej Rajewski. To jest takie pytanie, komentarz właściwie, bo ja na niego nie odpisałem, także Maćku, teraz może Rozi ci odpowie, bo jest pytanie, czy Rozi jest płaskoziemcą, bo gada jak pokręcony. Okej, bo to jest ogólnie komentarz do filmu To już kojarzę ten na tytuł. trasie, który jechaliśmy, tak, na Po Kaszubach. nie, po Kaszubach. Byliśmy Nie. po Kaszubach. I tutaj że Maciek tu pisze, że Aeropress jest zły, wyeliminował go i że poleca ci Clever Dripper. Wiesz co to jest? Taki ugniatacz, tak? Czy Nie, co? takie sitko. Wiem, Ten lejek wiem, taki. wiem, Kumasz. wiem. I to pierwsze pytanie, czy jesteś płaskoziemcą? No, Oczywiście. ja walczę z płaskoziemskością właśnie mając duży brzuch, to pokazuje, że są krzywizny koła. Nie no, oczywiście tu komentarz jest bardziej taka odpowiedź wojny z wiatrakami. No tak, teraz ukażę te Clever Dripper. Jeżeli chodzi o pasy, tylko powiem krótko, ja zapinam pasy, natomiast jestem zwolennikiem, żeby każdy sam sobie wybierał, czy te pasy zapina. Ja jeżdżę w kasku na rowerze, na rolkach, na łyżwach, ale też nikogo nie zmuszam do tych Co kasków. tam mówisz o tych pasach? No powiedziałem, że tak samo jak kaski nie powinny być obowiązkowe, tak samo uważam, że pasy też nie powinny być obowiązkowe. Natomiast oczywiście je zapinam i każdemu radzę je zapinać. Mam samochód z poduszkami i nie wyobrażam sobie jeżdżenia bez pasów. Natomiast uważam, że nie powinny być obowiązkowe. Ja mam tylko poduszki takie do spania z tyłu. No widziałem, z jednorożcem. Także generalnie ten Aeropress zobaczymy, bo jest duży, na rowery jest słaby. Teraz No właśnie, mam... a z perspektywy czasu na przykład nie wkurza cię to, że jest z tym dużo roboty, bo jednak trochę Jest, no dlatego tak jak tutaj napisał pan Maciej, jak najbardziej jest w tym dużo roboty i też stwierdziliśmy to na ostatnim wyjeździe, że Chcesz go oddać. że idziemy na rowery bardziej w termosowe kawy. Ja chciałem wziąć na siebie odpowiedzialność zakończenia tego Słabego przedstawienia. tego Q&A. Przed wami wystąpili Paweł Rex. Aka Rex. A co się mówi? Aka to jako ten? Also known Wojciech Wojtas. Adam Rozi and Maciek Fido. I za kamerą był Żuko, który nie pokazuje twarzy, bo on jest incognito na L4. A jeżeli dotrwaliście do końca i obejrzeliście całą naszą historię i już wiecie doskonale, co nas łączy, to na końcu piszecie Allsnet, czyli nazwę naszej pierwszej sieci, którą zbudowaliśmy. I ostatniej. I jedynej. Kolejny Q&A to pewnie na 10 000 będzie, albo nawet na 100. Albo może znowu na 8, jak nam spadną suby. Także nie rezygnujcie, my się już nie zmienimy, ale jest szansa, że wymyślimy jakieś ciekawsze historie. Także do zobaczenia w terenie, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć.